Witam moi drodzy, bardzo się cieszę, że znów się spotykamy na kanale Zrobione Ręcznie, z Wami ponownie Lena. Dzisiaj pokażę Wam malutką, króciutką przeróbkę tego właśnie sweterka, który na sobie mam. Specjalnie go założyłem, żeby pokazać. Mam oczywiście manekin, ale chciałam pokazać na sobie. Jest dosyć obszerny, duży, wygląda ładnie, nie powiem, że nie, ale jednak do wykorzystania w swoich łukach potrzebowałabym nieco krótszego. I postanowiłam dzisiaj go przerobić. Pokażę Wam, jak to zrobię, jak w łatwy sposób, bez żadnych dodatkowych kosztów możemy transformować swoje rzeczy. Wyciągajcie to z szaf, zobaczcie, co ewentualnie Wam pasuje i co chcecie z tym zrobić i działajcie. Ja chcę, żeby ta część była nieco krótsza, żeby nie przekrywała właśnie tylko tutaj pachową zonę, ale nie za dłużej, więc chciałam skrócić go z jednej strony. Jak to zrobię, zaraz Wam pokażę. No i tutaj mam ten sweterek, który Wam pokazywałam na sobie. Jest fajny i przyjemny, to jest naturalny jakiś akryl z bawełną. No i jest bardzo miły w dotyku, jest fajny. Tutaj na boku takie guziczki, połuki, wycięcie, fajny, jest długi i ja chcę, moi kochani, zrobić, żeby on jest przód trochę krótszy, ale chcę, żeby był jeszcze bardziej krótki i chcę odciąć jedną część tutaj z przodu i wykorzystać ją do zrobienia takiej jakby falbanki w ten sposób z przodu i wtedy będzie o wiele krótsze. Coś takiego. Technicznie jak to zrobić, to zaraz pokażę, więc linijkę potrzebuję. Zaraz zaznaczę najpierw miejsce, do którego chcę, żeby było przyszywana ta falbaneczka. No, tak od guzika do guzika, powiedzmy tutaj i tutaj. Też słabo widać. A może po liniach łatwiej będzie, no ale nic, spróbuję. Nie widać, nic nie widać, muszę wziąć. Czyli moja długość tego sweterka będzie do tej linii, którą teraz zrobię. Z tym tylko, że przód zostawię tą falbankę, która jest i przyszyję ją do tego cięcia. Mierzymy teraz środek. 52, to jest 26 cm. Tutaj. Coś faktycznie nic nie widać. Ta kredka, no nic. I przeniesiemy ten środek, tak jak już mówiłam, do tego punktu. I teraz tak, żeby zrobić tutaj lekkie zmarszczki, to muszę wyciąć środek i przyszyć to z powrotem, tylko że robiąc taką falbankę. Nauczyciel w ogóle żaden, ja nie umiem tłumaczyć, nigdy tego nie robiłam i jakby miałam kogoś czegoś nauczyć, jak to zrobić, jak to przyszyć, jak ja to widzę, to mi lepiej samemu 15 razy zrobić, jakby komuś coś tłumaczyć. No ale nic. No wycięłam górną część, teraz zaznaczyłam, kredkę lepszą znalazłam właśnie. Teraz zaznaczyłam tutaj taki półłuk, który chcę wyciąć.
i powtórzymy. Niczego nie boimy się, bo przecież, tak jak mówiłam, to są już nie nowe rzeczy i nie ma czego się tam specjalnie bać, że coś będzie nie tak, bo zawsze możemy przerobić. To jest jedna sprawa, a druga sprawa możemy wykorzystać do robienia innych rzeczy. Więc nigdy nie boję się wycinać i taki uśmiech, takie usta mi wyszły. No i teraz chyba bardziej będzie jasne, o co mi chodzi. Jeżeli ten środek, który tutaj zaznaczyłam, przełożymy do tego punktu, gdzie tu u mnie środeczek też, tutaj, tak, tak. I wiadomo, że dół teraz jest dłuższy, ale właśnie o to mi chodzi, że ja go zmarszczę i będzie fałbanka. Więc teraz trzeba tylko przypiąć tutaj, albo przyfastrygować, kto jak lubi, i szyć na maszynie. Za chwilę pokażę. No, spięła tu spinkami. Tu zrobiłam takie 3 zaszczypy, z tej strony też. A tu jest po prostu połączyła dwa te kraje i teraz idę na maszynę i zszyję. No i teraz szyjemy te 2 końce. Wykorzystywać będę zygzak. Później najwyżej jeszcze raz, ale zygzak w tym przypadku lepiej się spisuje, bo daje możliwość się rozciągać, ponieważ sweterek jest taki ciągnięty, no to więc zrobimy właśnie ten szef zygzakiem. No i idziemy. Sobie tutaj regulujemy rączką, żeby wszystko nam się poukładało, te zmarszczki i te nasze zakładki. No i idziemy. Nie ma rzeczy niemożliwych. Ja zawsze mówię, jak mnie ktoś pyta, czy ja umiem zrobić to czy to ja mówię, ja nie wiem, bo nie próbowałam. Bo jak już spróbuję, to powiem, że już umiem, że naumiałam, a dopóki nie zaczniemy, nie spróbujemy, no to jak można powiedzieć, czy ty umiesz, czy nie. A nóż widelec umiesz. No, ja też nigdy nie myślałam, że będę w ogóle szyć jakieś rzeczy. Jak byłam młodsza, oczywiście ja tam też różne przerabiałam. Taty, pamiętam, koszulę pocięłam nową na kawałki i nowy krawat i z tego krawatu zrobiła takie aplikacje na tej koszuli, to pamiętam, ale generalnie jakaś tam, mówię, nawyków krawieckich nigdy nie miałam, tylko że lubiałam się wyróżnić i dlatego próbowałam, więc dzisiaj wykorzystuję umiejętności, które nabyłam, powiedzmy, w trakcie swojego życia, a nie z jakiejś tam szkoły. Dlatego jeżeli chcecie coś robić, jeszcze raz jadę, drugi raz zygzakiem. Dlatego jeżeli chcecie coś robić, to musicie po prostu zacząć, musicie spróbować to robić, inaczej nigdy się nie dowiecie, czy umiecie to robić, czy nie. Jeżeli robimy coś ręcznie, to ma prawo to być. No i już skończyłam. Zaraz zobaczymy, co tu z tej strony nam wyszło. No i co? No i pięknie. To, co ja chciałam. Zaraz rozłożę, wam pokażę. Trzeba tylko odprasować. Tak to wygląda w tej chwili. Tutaj od tego guziczka, gdzie wycinałam, zrobiłam 3 zakładki. Z tej strony tak samo. Połączyłam z tą
tą stroną też, jak nie widać, tutaj. O, i teraz będzie krótszy, teraz pokażę w całości, jak będzie wyglądać ten sweterek. No i teraz chcę, zanim go jeszcze odprasuję, póki nie prasowany, chcę go trochę tutaj odnowić. Mam taką galarkę ładną, bardzo ją lubię, często korzystam i właśnie teraz trochę ją tutaj ogolimy. Od razu inaczej wygląda. Wiadomo, jak użytkujemy sweterki zimą pod płaszcze, pod kurtki, no to jest to nieuniknione oczywiście, że pojawiają nam się takie kulki, ale jest świetny sposób, polecam, jest tanie, nie wiem, 20 zł chyba zapłaciłam, to tak 4-5 dolarów. No i wykorzystuję dosyć często. No od razu jest inaczej, zanim wyprasuję, bo jak już wyprasujemy, to później te kulki ciężko. Rękawki są w porządku, no ale trochę można z tej strony. Nici wszędzie, bo przed tym właśnie robiłam te spodnie dżinsowe i jeszcze w pozostałości te nici widzę, że pozbierałam też na swój sweterek. Okay. No i wszystko. Ja myślę, że dobrze. I teraz to wyprasuję. No cóż, cel wykonany. Skróciłam ten sweterek z przodu, tak jak mówiłam. Z tyłu zostawiłam bez żadnych zmian. Chodziło mi o to, żeby właśnie przód, kiedy korzystamy z kieszeni, kiedy zakładamy spodnie, żeby był bardziej widoczny. Do tego właśnie mam swoje ulubione spodnie, które w którymś filmie też pokażę, jak robiłam z aplikacjami. A do tego looku dołożyłam biżuterię. Pokażę może z bliska. Zrobiona, tak jak mówiłam, robię biżuterię z gliny polimerowej. Chciałam też pokazać te spodnie, tak jak już mówiłam. Do tego łuku wykorzystałam spodnie, które zrobiłam wykorzystując leginsy. To są właśnie te aplikacje, które wycięłam, i te paski. Polecam to zrobić, bo na pewno macie gdzieś w domu spodnie, które fajne, bawełniane, ale niestety zmieniamy się i znajdą się spodnie, które tak i założyć już nie da rady, bo za małe i wyrzucić szkoda. Więc wspaniałym rozwiązaniem jest wykorzystanie bocznych pasów. Rozcinamy spodnie i wszywały boczny pas. Jeżeli to dżinsy, no to z dżinsów. Jeżeli nie, dowolny materiał, jaki chcecie. Ja wykorzystałam leginsy, ale że fajny wzór, właśnie takie twarzy, jakieś kobiece, wykorzystałam też na zrobienie tych oto aplikacji. I uważam, że wygląda bardzo dobrze. Z tyłu też, może mniej, ale mam takie aplikacje. Aplikacje pokazuję też w swoich filmach, jak naszywamy. Wycinamy, przekładamy i 2 mm od kraju na maszynie. Mocujemy te aplikacje, jak nam się podoba i wygląda super. Więc jest to lifehack, który możecie wykorzystać do przeróbki swoich spodni, z których już wyrośliśmy niestety. Życzę powodzenia.
rzeczy. Zapraszam i do zobaczenia, do następnych spotkań. Na pewno wymyślę coś ciekawego, żeby pokazać i podzielić się z Wami swoimi pomysłami. Pa, pa!